Siema, witam, dzień dobry, cześć, czołem. Było na grupie na Facebooku. Tadeusz Wajchę przełóż. No i jest. Wajchomierz, Philips, jak ja to mówię, HD8844. Sprzęcik z taką wajchą. Czy ona ma sens? Chyba tylko po to, żeby się psuła. Nie no, wszystko zbadamy. Słuchajcie, zgłoszenie przez klienta. Czytam sobie. Nie widzi zbiornika wody, przecieka, nie domykają się drzwiczki. Ten ekspres u mnie był jakiś czas temu. Problem był, że ta wylewka była zakitowana. No ona się zapycha, bo tam jest taka mała dziurka, która płynie przez ten mechanizm, że dlatego mówię, że to jest tylko po to, żeby się psuło. Tu widzę, że klient chyba tą wylewkę próbował sobie czyścić, bo ona nie powinna tak wypadać. I jak ja się jej przyjrzałem przed chwilą, to ona ma takie, widzicie? Łopatki tutaj i tu jeszcze dwie powinny być. I z tej strony to samo. Tu jest wyłamana. Taka poprzeczka. Widocznie ktoś chciał to wyciągnąć. No a żeby to wyciągnąć, to trzeba rozebrać tą wylewkę. Tego się nie wyciągnie tak siłą rzeczy w dół. Także lecimy z gościem, działamy, rozbieramy. Podejrzenie do tego, że nie widzi zbiornika wody, jest jakiś wyciek, bo to też jest zgłoszone w środku, więc siłą rzeczy prawdopodobnie chlapie na czujnik pojemnościowy wody. Działamy. Lecimy z tematem. Wylewka, chyba już wam pokazałem, że odpadła, nie wiem, po prostu milion klientów do mnie przyszło, nie wiem jak się nazywam. No co, trzeba gościa rozebrać, a żeby gościa rozebrać, to trzeba rozebrać wajchę przełóż. No to rozbierzmy. Zaczynamy, bo tak jak mówiłem, ktoś wyrwał tą wylewkę, wymienimy od tych dwóch wkrętów. To jest w ogóle wylewka, w tej pozycji parzymy coffee, w tej pozycji, jak widzicie, parzymy espresso. To jakiś tam przepływ wody zmienia, nigdy aż tak nie wnikałem. Tylko że to się zapycha. Dużo tych, to jest chyba drugi ekspres w ogóle z tą wajchą, który naprawiam. No i generalnie nawet konkluzja klienta jest taka, żeby się tego pozbyć. No. Zobaczymy. Generalnie wyczyściłem to chyba z rok temu porządnie. Ładna wajcha, nie? Najgorsze jest to, że to musi być, bo w środku, zaraz zobaczycie, jest czujnik. I on musi widzieć ten czujnik. Tu na razie, jak poza zdjęciem wajchy, to wszystko jak w standardowej wylewce. Prawie że. Bo teraz jest już pierwsza zagadka. A to się dobrze złożyło, bo na grupie była mowa dosłownie ostatnio o tym. Musicie wyjąć te dwa elementy. Pozbądźmy się tacki. Pozbądźmy się tacki. O tym mówię. Z tej strony i z tej strony. Je od góry tutaj trzeba wypchnąć. Nie wiem na ile to zobaczycie. Nie ma wody w ekspresie. No będziecie widzieć jak będę to robił dokładnie od góry. Czyli tu wkładamy szpikulec. Widać, nie? O, nawet wyszło raptownie. I to samo, słuchajcie, w drugą stronę. Nie zawsze tak łatwo wychodzą, ale mamy gnojka. Teraz dopiero możemy zdjąć osłonę wylewki. No i tu jest taka mechanizacja, spójrzcie. Takie tutaj cudo jest. Jeszcze jakbyśmy ostrość złapali, chybaśmy złapali. No i tutaj jakby ta wajcha wchodzi, przekręca ten element. Dobra, zostańmy na razie z wylewką tutaj. Wyciągamy zbiornik i lecimy. Jego się rozkręca tak jak widzieliście ostatnio na filmie. Więc wyciągam zaparzacz, wyciągam podstawkę zaparzacza i lecimy.
No i mamy rozebrany. Co dalej? Ściągamy całą wylewkę. Ja już widzę bagno. Nie urwicie w tych ekspresach. Bardzo ważna rzecz. Ponieważ mówiłem o czujniku, tu ten czujnik mamy wpięty. Wylewka wyciągnięta. Wrócimy do niej później. Chociaż ona jest czysta, ale ważna rzecz, gdzie się dzieje zło. Ano zło dzieje się w środku. Dobre podejrzenia były. Lecimy z gadem na bok. Trzymajcie ekran, ponieważ jest niewypięty. Niech się tu kawa sypie, nic się nie dzieje. Nadal się nic nie dzieje, tylko sobie tutaj spadło osłonka, guziczki. Można było to zdjąć. Niech leży. W czym jest problem? Pewnie będziecie zaraz to widzieć. A ja wam już pokazuję. A więc, jak widzicie, tu się coś złego działo. Tu się też coś złego działo. Przepuszcza. Zdarza się. W Saeco, w Philipsie zdarza się, że ten elektrozawór zaczyna przepuszczać. Ja go tu jeszcze spróbuję wyciągnąć. No widać. Kwitnie. Nic poważnego, ale się leje. Już mi wszystkie guziczki pospadały. Zaraz będziemy to układać. I dalej. Tam w środku. Teraz to bym to może nawet podświetlił. A przynajmniej spróbował. Bo chodzi mi o to, żeby wam pokazać to wnętrze. Tam w środku jest trójnik. Nie wiem, na ile to widać, bo łapię, widzę ostrość na elektrozaworze, ale tam w środku też jest rzeźnia przy trójniku. Niech ja się przyjrzę. Też trzeba to wszystko wymienić, bo przy tych trójnikach też się pojawiają wycieki, słuchajcie. Więc takie będą zadania. Jak widzicie, tu się nic nie dzieje, te guziczki sobie spadają, ja je mam tu. Zaraz je powkładamy. No to działamy. Zaczynamy od elektrozaworu. Ja tu teraz pójdę już w pion, bo i tak go muszę wypiąć, ten elektrozawór, więc będziecie widzieć, co robię. Pierwsze co, najważniejsze, trzeba wyciąć cybanty. Może wiecie co? Nie, zrobię to tak, jak robię to zawsze, pokażę wam, bo można sobie zdjąć tą zewnętrzną obudowę, będzie lepszy dostęp, ale ja się tego nauczyłem też robić, jak ja to nazywam, ginekolog. Ale to później, najpierw uwalniamy elektrozawór, czyli wycinam cybanty, zaraz wam to pokażę. Tu się nie szczypie, ułamałem trójnik, bo i tak jest do wymiany, więc żeby nie było, zapomniałem wam oczywiście przed tym powiedzieć. Trójnik idzie do wymiany, więc nie ma się tu co szczypać, że on się złamał. Wypinamy przewody z cewki. No wyłaź. Jeden. Nie rozpinamy wtyczki. Halo. Można sobie podważyć śrubokrętem. I drugi. I ściągamy drugą część. Czyli, może bym wam pokazał, ja to rozcinam te cybanty. Chwila spokoju. O. Nie jest to problematyczne bardzo. I wyciągamy elektrozawór. I mamy, słuchajcie, gościa wyszarpanego. To na razie na bok. No tak wygląda rozcięty przeze mnie cybant.
poluzować go, żeby się trochę rozpiął. Jeden, drugi. Wywalamy. Ten nam nie będzie chciał zejść, bo w środku jest ułamana końcówka trójnika przy zaworze wody. Trzeba ją za pamięci stąd wyciągnąć. Ja mam na to taką metodę, on tam siedzi w środku, że go tu powoli wyciskam, bo o to chodzi, żeby on się tam w środku, tak jak to teraz zrobiłem, nie połamał, ale tutaj to nie jest i tak o tyle problem, że ja ten wężyk mam na wierzchu. Widzicie? Ja sobie to wszystko wykruszę. Jeszcze tam coś siedzi. Można to wypchnąć, no ale nie tym. Tym może być problem. Gdzie jest mój śrubokręt najmniejszy? O. Można to stąd wypchnąć. Ważne, żeby nic wam nie został, żaden kawałek plastiku w tym wężyku. O, widzicie? To idzie jeszcze oczywiście do przepłukania, ale jak patrzę do środka, nie ma tam już nic. Stare cybanty na bok. Elektrozawór. Do elektrozaworu, w którym tutaj ta końcówka siedzi idealnie, ale tutaj, no widzicie, kwitnie. Do tego potrzebujemy ciężkiego sprzętu. Mianowicie imadło. Bo dobrze jest to sobie złapać, dobrze jest też sobie zdjąć cewkę, żeby jej nie uszkodzić niechcący. Będzie 14, jak znam życie. Dokładnie. Zdejmijmy cewunię. Tu przyglądam się, ale jeszcze nie ma tragedii. No i dobra. Zbliżam was, bo teraz ważne, a tego jeszcze na kanale nie było. Ostrość na zardzewiały mój, muszę go zabezpieczyć czymś przed korozją. Ostrość na imadło. Ja sobie łapię za tą końcówkę. Ona ma tu takie, spójrzcie, ma takie spłaszczenia na klucz. Tak mi jest wygodniej. Nic tu nie zgniatam, nic. Zaciskam. I oczywiście mniejszym kluczem to trzeba zrobić, a najlepiej jakimś skręcanym. I kręcę całym zaworem, żeby to wykręcić. Można to robić w drugą stronę. No ja sobie tak przyjąłem, to już jakby trochę dokręcić, żeby ruszyć gwint. Taka jest zasada ciężkich. Tutaj będzie szło ciężko, bo to jest na klej. Gumowany jest gwint. I teraz ten kluczyk też muszę nasmarować. Łapiemy sobie zawór. Staram się tak, żebyście to widzieli. I staramy się to odkręcić. Idzie ciężko, ale idzie. Dalej już pójdę ręką, tak mi się przynajmniej wydaje. Puszcza tutaj, nie wiem, klej, ten do gwintów, uszczelniacz do gwintów, kopyto na drugi plan. No i co, słuchajcie. Tak to wygląda w zbliżeniu. Widać tu ślady wycieków. To można trochę przeczyścić ten gwint druciakiem. Zgubiliśmy ostrość, dobra. Może tak. Żeby się pozbyć nadmiaru tutaj tego kleju. Ja do tego używam, jak znajdę. No gdzie jest mój sznurek? Ja do tego używam sznurka uszczelniającego, tylko że go gdzieś... Ach, tuż jest. O. Takiego. To jest do gwintów, do uszczelnień. Do uszczelniania gwintów, no jakby chyba widać, nie? Trochę sznurka, niedużo, bo tu jest mało tego gwintu, więc nie przesadźmy. Będziemy wkręcać w tą stronę.
Czyli zawiniemy sobie sznurek w tą stronę. On już trochę podsycha. Ja go tu zaraz przesmaruję, żeby się dobrze trzymał. Nie za dużo. To nie chodzi o to, żeby tu tego nie wiadomo ile było. Ucinamy. Dowijamy. No i co? Kurna, jakieś pająki chodzą po tym moim. Wracamy z kopytem. Teraz ja robię to już w drugą stronę. Czyli wkręcam sobie zawór. Nie zrobię tego w drugą stronę. Bo co? Bo jest nierówny. Nie widzicie? Ja wam pokazuję, a nie widzicie. Czyli łapiemy tak jak było złapane. Mocno, żeby się nie gibało. I nakręcamy. Czyli odwracamy sytuację. Ile damy radę łapą. Oczywiście nie zapamiętałem sobie, jak to być powinno. Powinno być... No dobra, zaraz będziemy to pozycjonować. W dół. Trzeba to dokręcić z wyczuciem, żeby tu nic nie pękło. Strasznie się ten sznurek mi tu wywinął, ale wszedł. Jak wejść powinien. Nadmiar, żeby to nie wyglądało tak brzydko. Wytnę. O. Oczywiście będziemy to sprawdzać, czy to wszystko trzyma. No to będzie widać, tak? Dokręcamy. Jeden temat mamy z głowy. Teraz trzeba sobie to wypleść i przymierzyć do ekspresu. Jak to ma iść? Tu, czyli ten element musi iść jeszcze o tak do dołu. No to co? No to łapiemy z powrotem. I jak to ja mówiłem, że on ma iść tu do dołu, no to kręcimy go dalej. Teraz jest na płasko, teraz jest do dołu. Dobra, kopyto na bok. Ma wagę. Czyli dobrze to wymyśliłem? Tak. Tak to ma być skręcone. A dlaczego tak? Ano słuchajcie. Już pokazuję dlaczego. Ano dlatego, że on idzie tu i wężyk idzie w dół, więc guziki lecą. Człowiek chaos. No więc tak ma być to wypozycjonowane. Dobra. Do tego tematu wrócimy. Złóżmy sobie cewkę. Blaszka. Kręt. W tą stronę były przewody? W tą stronę. Skręcamy i odkładamy. Na prosto. Bo teraz trzeba wykręcić trójnik. Ja idę poszukać, bo teraz powstaje pytanie, jakiś porządek mógłby tu zapanować w tym chaosie. Bo teraz powstaje pytanie, czy ja mam trójnik. Siema, pobrudziłem się, musiałem się przebrać. Nie, żartuję. Już wyciągnąłem konsekwencje służbowe, bo nie ma tych trójników. Ale jest dzień next day, następny dzień, co widać, bo pewnie się przebrałem. Już sam sobie opierdziel spuściłem, słuchajcie, że nie ma części. Ale, no właśnie, i gdzie ja je położyłem? Mamy to. To o ten element się rozchodzi. Taki mały pipek. Trzeba go wymienić, więc bierzemy się. Podgląd.
Jest. Tekturka jest. Działamy. Bo nie ma czasu. Nie ma czasu na pierdoły. To na bok. Tekturka to by wypadało, żeby była czysta. I ciach go. Jeszcze się kawa sypie. Co za... This side up. This side up. Ja tą ginekologię wam pokażę, o której wspominałem wcześniej. Bo musimy trójniczek wymienić. Tu jeszcze można cybanciocha ściągnąć. Gdzie ja mam te wszystkie pierdoły? Tu jest ten wężyk, już go opłukałem, więc jest ok. Chodzi o tego gościa. Ja to robię tak, że szukam sobie wkrętów, które są tu gdzieś zakopane, bo dawno nie używałem. Moich do zadań specjalnych. No i to jest bardzo fajny kluczyk, polecam wszystkim. Już chyba te boszowskie kluczyki są teraz większe, a on jest właśnie taki mały, kompaktowy i z grzechotą. Rewelacja, słuchajcie. I wykręcamy gostka, łamanego przeze mnie zresztą. Wykręcanie będzie w tą stronę. Jeszcze sobie trzeba wziąć dobry bit, bo przecież tym nie wykręcimy. I jedziemy. Tak jak mówiłem, można zdjąć tą obudowę, porozkręcać cały ekspres, wtedy ten dostęp jest normalnie sorry, od boku. Ale ja to zrobię po swojemu, ponieważ ten ekspres nie ma żadnych tam problemów w środku. Więc mi się po prostu nie chce tej obudowy ściągać. Po co? Jak można to zrobić od tej strony? Widziałem kiedyś patent koleś zrobił jakiś klient. Wyciął sobie tu dziurkę, żeby mieć dostęp, bo nie umiał zdjąć tej obudowy. Można? Potem sobie ją jakoś tu zamocował na wkrętach. Działa. No i to jest, powiem wam, ten kluczyk boszowski, bo to bity to są Hilka, to już wam mówiłem, ale ten kluczyk boszowski robi tu robotę. Robi tu naprawdę robotę. Tu trzeba trochę pompę przesunąć. O, żebyście widzieli, co ja tu robię. No dobra, już teraz muszę zasłonić. No lało się tu, bo jest aż zardzewiały wkręt. Nie jest to pozycja, ja to robię normalnie od góry. No ale od góry nie będziecie nic widzieć. Słyszycie? Grzechotka grzechocze. Czy już dam radę palcami? Kombinerki w palcach? Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Pompę do góry. Czekajcie, ja sobie to muszę przekrzywić, bo nie widzę, co robię. Generalnie jest to na dwóch wkrętach. Ja wykręcam tutaj z tych dwóch dziurek wkręty w tej chwili. No i co? Teraz już pójdzie kombinerkami w palcach? Pójdzie. A boli, ale odkręcimy. Damy radę. Damy radę. Ciepło. 30 stopni na dworzu, ja mam tutaj 24, to już jest za ciepło. No i jak widzicie, ten element tam jest, do góry go. O, widać uszczelki zaworu wody. Widać? Nie widać. Zasłania. I teraz jeszcze trzeba wyciągnąć ten drugi cybant, co nie jest tutaj takie proste, no ale spróbujmy. Jeśli to jest oryginalny zacisk Saeco, to wyciągnę go. No, wyciągnąłem go tak jak pierwszy. To jest to. No ale widzicie, jak to wygląda. Całe mokre. Poza tym to się wyjątkowo łatwo złamało. I zobaczcie, co widać, taki ślad na tym łamaniu. Że no tu się działo, nie? Dobra, słuchajcie. Wyciągamy tego cybanta, czy on nam zejdzie teraz. Z drugiej strony nie ma się tu co szczypać, tak? Bo z drugiej strony jest to do grzałki podpięte. Cyban wyjęty. Ale teraz trzeba wyciągnąć ten łamany koniec. Tego już na pewno nie będziecie widzieć. Ja go tu spróbuję wyciągnąć stąd. Jeśli nie macie doświadczenia, to zalecam jednak próbować to robić z wyciągniętym, ze zdjętą obudową. No, żeby tu coś nie narozrabiać niechcący. Wyjdziesz ty cholero jedna czy nie?
Coś tam wychodzi powoli. Bardzo powoli. A, mamy to, ale nie wyszedł nam cały. Spójrzcie, coś się ukruszyło na końcu. Więc teraz trzeba wydłubać ten plastik, bo jak wam zostanie kawałek tego plastiku, on wpadnie w zawór wody, widzicie? Trochę jest ukruszone. Więc bierzemy jakąś łopatkę cieniutką. To nie jest cieniutka łopatka. Niebieskie moje dziobadła. Już połowa zginęła. Tu będzie cieniutka łopatka. Trzeba tam wyciągnąć te resztki plastiku. Jeszcze nie wyszło. A, wypadło. Ten ułamany kawałek. Ja tam jeszcze spojrzę, czy tam na pewno nic nie ma. Już chyba jest czyściutko. Tak, mamy to. No i teraz słuchajcie tak, to sobie spadło, to nieważne. Ten stare drzazgi starego elementu do kosza. No i teraz trzeba założyć nowy, czyli wracamy tu. Te dwa o-ringi na zaworze wody wymieńmy od razu. Mówię o tych, jak wymiecie zawór wody, macie do nich dostęp, macie też do nich dostęp z tej strony. Dwa o-ringi czerwonawe niech będą. Mamy jeden, drugi. Jeden, drugi. Oba smarujemy, słuchajcie, smarem. Oba nakładamy na dziubaska, czyli na końcówkę zaworu wody. Zaraz wam to pokażę, może się uda. O, widzicie? Czy nie widzicie? Siedzą tam, widać. No i ważna rzecz. Ten cybant idzie, ten trójnik idzie w tą stronę. Tymi skosami do góry ekspresu. Dwa cybanty. Słuchajcie, ekologia. To mnie zawsze dziwi. Kiedyś te cybanty przychodziły w jednym pudełeczku. Teraz każdy w osobnej torebce foliowej. No bez sensu. Po co tej folii tyle? Ja rozumiem, że to pewnie jakieś logistyczne sprawy, tak jest opakowane. Po co to? Kurna, jak ja tych cybantów zużywam, nie wiem, 20 tygodniowo, to jest 20 torebecek na tydzień. Bez sensu. Trochę tak się mówi teraz o tej ekologii, to nie foliujmy wszystkiego. Przecież one się nie uszkodzą o siebie, jak będą... Jak będą co? Jak będą się pocierały. No to jest cybant zaciskowy. Strasznie jest to niewygodne w tej pozycji. Od góry się to robi prościej, no ale spróbujmy. Let's try to do this. Nie połammy. Mam więcej, zamówiłem. Wkładamy. Teraz, aby to dobrze zrobić, tłustymi paluchami ja sobie przytrzymam wężyk tu. No i wciskamy. To już było wygrzane, bo to się za łatwo kruszyło, słuchajcie. To jest kruche, no ale nie aż tak, no mówmy się. Teraz widzicie, mamy to w ten sposób. I zaciskamy cybant z wyczuciem, bo można zgnieść tą końcówkę. Dojście tu jest tragiczne, ale ja to tak robię. Nic się nie złamało, nic się nie stało, cybant jest zaciśnięty. Wkładamy to tu na miejsce, ale najpierw oczywiście drugi wężyk, czyli cybant na wężyk. Siedzi. Drugi wężyk tu. Tu już ostrożnie, żeby nie połamać, bo będzie buba. No właśnie. I to ponownie zaciskamy, też z wyczuciem, tak jak mówiłem, ten plastik jesteśmy zaciskarką w stanie zgnieść. Siedzi. Nakładamy na miejsce. Tu się wężyk wplątał, dobra. To nam będzie tu prężyć, więc trzeba to przytrzymać. Wkręt. O,
siedzi. Spójrzcie, teraz ładnie siedzi. No to co? Odwracamy klimat. Ostrość proszę. I odwracamy grzechotkę. Jedziemy w drugą stronę. O, nawet widzicie co robię. Nie na pałę, tak żeby trzymało. Powoli to idzie, bo mam mały ruch grzechotki, ale idzie. O. Pierwszy wkręt, jak widzicie, przykręcony. Pora na drugiego. Ten mi się nie podoba, słuchajcie, jest przyrdzewiały. Wymieniamy go, bo po co dziadostwo wkręcać? Szukam sobie w moim zasobniku śrubek z odzysku. Nara. Mamy ładną śrubkę, wkręt, jak zwał, tak zwał. To go wkręcamy, na ile damy radę paluchami, bo tu jest trochę mniej miejsca. Najpierw to trzeba trafić w dziurkę. Mówią, że po paluszku. Ale nie mogę tam włożyć paluszka. Nie wejdzie. No proszę cię, wkręć się, dziewczyno. Co jest? Czy ja to wkręcam w dobre miejsce? No tak. No w dobre. Lis. Dobra, słuchajcie, muszę tam... Ta śrubka jest za długa. Czy mi się wydaje? No jasne. Przyrównajmy. O, dużo za długa. Dobrze, że zauważyłem. O, tu jest. O, widzicie, o ile dłuższy wkręt chciałem wkręcić? Tu jest ok. Nie bierzcie za długich, bo on przejdzie gdzieś na wylot do zaworu wody. I się zrobi kicha. I to straszna. Przy zaworze wody trzeba uważać. No i co? Jeszcze trochę wkręcę palcami. Biorę to do siebie, żeby tutaj coś podziałać sensownie. Nic nie widzę, bo jest ciemno. O, no wejdź. Czy to się wkręca? Wkręca się. Czasami to się zastanawiam, czy nie szybciej by było zdjąć tą obudowę, ale chyba nie, bo tam jest kupa odkręcania. No, powiedzcie. Fakt faktem, że jak robię to na stojącym ekspresie od góry, to idzie to lepiej, bo pompę sobie odsuwam palcem. Ona jest na elastycznym mocowaniu na gumie i wtedy to moment dokręcam, no ale... Mamy. Oba siedzą. Jak widać, cybanty pozapinane. No to teraz idziemy, jeszcze o zawór wody się rozchodzi, który jest tutaj zregenerowany. On nam idzie tak. Następne dwa cybanty, następne dwie torebeczki. A jakże? Widzę, że ktoś do mnie podjechał. To szybka pauza. Uff. Cały dzień nikogo nie było. Tradycja, no to prawo Markiego, tak? Dobra, słuchajcie, cybanty naszykowane. Gdzie lecisz? To idzie tak, czyli zagęszczamy ruchy, słuchajcie. A, pewnie, zobaczymy, czy widzicie. Taka zagadka, bo zapomniałem, jeszcze nie do końca wszystko ustalone, zapomniałem tego sprzątnąć, ale niech stoi. Zobaczcie, czy coś widzicie ciekawego na ekranie. Quiz. Quiz dla widzów, nagród nie ma, uścisk dłoni prezesa, tylko ja nie jestem prezesem. Zobaczymy, jaką macie spostrzegawczość i czy wykminicie, o co kaman. Zaciskamy
tak żeby nam to wężyk nie prężył, żeby nam to wszystko tutaj pasowało, to chyba damy, niech ja sobie przymierzę. Idźcie sobie przewody z daleka. To sobie zaciśniemy w tą stronę. O. Może nawet was dam bliżej troszkę. Mocno, tu mocno, metalowe końcówki. I tu już nie szarpiemy tak jak szarpałem na początku, żeby złamać jedno ucho trójnika. Tylko tu już delikatnie zakładamy drugą końcówkę. Naciągamy. Czemu ja tak gadam? Tak gadam do siebie. Naciągamy drugi cybant. Szczęki. I zaciskamy. I tyle. Przewody przy cewce nie ma to znaczenia. Gdzie plus, gdzie minus. Gdzie plus, gdzie minus. Cewka jest, zaraz wam powiem, stałoprądowa czy zmiennoprądowa. Tu jest cewka w Seiko, chyba są stałoprądowe. 24V DC. Teraz to wszystko tu układamy. No i co, słuchajcie? Na koła, nie za ekran, panie Bartku. Na koła, od razu tekturkę odsuwam. Spaduwa. Składamy, zakładamy czapeczkę. Zakładamy czapeczkę. Te bity powtarzam zawsze, sam sobie powtarzam. Dbaj o nie, chowaj. Checklista słynna. Gumka do młynka. Targamy gościem. Ta wylewka to jest wynalazek według mnie, słuchajcie. To jakaś trytka, ale to jest fabryczna. Ona tutaj ma bardzo mały przepływ wody i to się zapycha. To się zapycha. Z tym jest wiecznie problem. Drugi albo trzeci ekspres w mojej historii z taką wylewką i zawsze był ten sam problem. Warto podłączyć czujnik, bo bez niego ani rusz. Tu mi jeszcze coś klient zeznawał, że z tym mikroswitchem jest problem. No jest problem. Coś tu się zacina. Ale co tu się zacina? Popatrzmy. Take a look. No, by się zacinał ten mikroswitch. Trzeba go stąd wytargać. Śrubkowkręt. Co tu się zacina? Coś może go wystarczy podgiąć. Sprawdźmy. Jeszcze. W ogóle go wyjmijmy, słuchajcie. Nie róbmy tego w ekspresie. Zawsze się boję tego wyciągać, bo tu też są takie delikatne te zapadki. O, wyszedł. Jeszcze nie wyszedł. Jeszcze z drugiej strony. O. No proszę. Drogi switch. Może tu było zalane. No nie. On jest... Widzicie? On jest do wywalenia. Teraz się nagle rozruszał. Ja go wymieniam. Podwójny. Zaraz przyniosę mikroswitcha. Sekunda. Czy mikroswitche są tu? Czy mikroswitche są nie tu? I don't know. Tak, tu są. Słuchajcie, musimy znaleźć podobnego. Mamy takiego. Bez blaszki. No nie mów, że nie mam mikroswitcha z blaszką. To będę musiał go chyba... No nie, jego się nie da reanimować. Dobra, słuchajcie, poszukam. Za sekundę wracam. Znalazłem. O, przycinka. Znalazłem. Więc identyczny, tylko bezproblemowy. Wyciągamy wtyczki.
Tu też nie ma znaczenia, to jest tylko zewrzyj, rozewrzyj. No i nie wyjdzie. O, dobra. Microswitch na bok, microswitch wkładamy. No przez to, że to się zacina, ekspres nie widzi, że wyjęliście tackę i się robi problem. No i to trzeba... Taka pierdoła, nie? No ale trzeba rozebrać ekspres, żeby się do tego dostać. Dobrze, że w ogóle, powiem wam, dobrze, że sobie o tym przypomniałem. I teraz, jak spojrzycie, odbija ładnie. I o to nam chodziło. Dobra, słuchajcie. Podpięty czujnik. Tu te przewody cofnijmy, żeby one tu się nie przecinały. Wkładamy wylewko. Wkładamy wylewkę na swoje miejsce. Ona tu weszła. I za pamięci. Wkręt. Pamiętacie. Właśnie wypadła. Tak wam to pokazałem. Wkręt. Tu. Tu już wkrętarą. Dociągamy. I wkręt do wylewki z przodu. Dociągamy. Wylewka zamontowana. Guziczki za chwilę. No to co? Czapa. Młynek dobrze siedzi, wszystko tutaj ładnie leży. Czapa, ale nie będziemy go jeszcze skręcać, bo trzeba będzie tu zajrzeć, czy się nie leje. Czapka. Na nic ważnego się nie polało. Wężyk do zbiornika wody. Wtyczka czujnika pojemnościowego. Jeszcze miałem go tu obejrzeć, ale wygląda dobrze. Guma osłaniająca. Mamy to. Za chwilę idzie klient. Właśnie usłyszałem od klienta, że jestem wart każdej złotówki. Cokolwiek to znaczy, słuchajcie. No ale miłe, dobra. Niech i tak będzie. Miło, jak ktoś podziękuje w jakiś taki śmieszny sposób. Ważne, żeby tu pouzupełniać, słuchajcie, braki. Przetrzeć ten ekranik, bo widzę, że go tutaj czymś ufajdałem. Pewnie palcem, no bo czym. Tak, żeby klient nie widział waszego odcisku palca do końca dni tego ekspresu. No lepiej go przetrzeć. Dobra, zagęszczamy ruchy. To mamy. A może jeszcze powkładajmy guziczki, co? Bo klient powie, ej, panie, ale te guziczki były srebrne, a nie czarne. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Działa, działa. To co się pan czepiasz, nie? Nie no, jak są, to powkładajmy. Niech wygląda tak, jak wygląda. Chociaż miewam takich klientów, że to nie mój ekspres. No jak nie pana? No nie mój był czarny. Się trzeba rozstać na dłuższy czas, to potem, może dlatego, że był umyty, zresztą tu też mi przed chwilą klient Sajko minutę odbierał. Mówi, to nasz? Nie był taki czysty. No nie był, ale już jest, panie kochany. Dobra, słuchajcie, czapurę naciągamy. Się wszystko musi zgodzić. Z czym czasami bywa problem. No, ale może się w końcu uda. O. Tu można sobie podważyć, bo tu jest taki ząbek. Czy wy tu macie wyłuszczone. Tak sobie zrobić taką dźwigienkę. Bo tu jest taki ząbek na ekranie, który obudowa trzyma. Jeszcze coś tu nie pasuje. Ale co? Pewnie nie ułożył zaworu. Ułożył zawór. To co tu nie pasuje? Mister?
Tu wszystko jest. Coś tu jeszcze... Dobra. Doszło. Na razie nie skręcam, słuchajcie. Tak, z tym doszło, to bym się kłócił, ale chodzi o to, żeby go teraz sprawdzić. A żeby go teraz sprawdzić, to trzeba go podłączyć. Ta ostrość mnie zabije kiedyś. Słuchajcie, staram się tego pilnować, ale czasami się zdarzy, że zapomnę. On tu jeszcze nie doszedł, ale to sobie zaraz dopracujemy. Coś tu jest nie halo. Coś tu jest nie halo. Coś mi się tu nie podoba, słuchajcie. Muszę to ściągnąć jeszcze raz. Coś mi tu się z tym ekranem nie podoba. No nie, no tu jest wszystko ok. Wylewka jest ok. Elektrozabór jest ok. Przewody też są ok. No to są. Spada wężyk. Naciągnijmy go głębiej. No to jeszcze raz. Teraz to ewidentnie coś wchodzi nie ok. Ewidentnie. Teraz guma spadła. No to jest takie gibanie, słuchajcie, musicie sobie tutaj wypracować technikę. Lepszą, gorszą. Ja na razie mam tą gorszą, jak widać. Taka to zabawa. Coś tu teraz podeszło. Łynek, a jakże. Okej. 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 Dobra. Jedziemy z gościem. Czy ja mam wodę? Na pewno mam tackę. O, teraz się zszedł, widzicie? No trzeba go poskręcać, wiadomo. Idę po wodę. Woda jest, słuchajcie. Łapię OBS taką zamułę przy startowaniu z pauzy, ale nie przeszkadza to jakoś za bardzo, więc ekwilibrystyka stosowana. Zaparzacz też by się przydał. No, słuszna decyzja Ekspresu, że zaparzacz też by się przydał. Na razie nie wkładam tej podstawki. Switch działa, jak widać. Tu jeszcze możemy na razie tak tylko wcisnąć, gdyby nam tędy poszła woda. Słyszę jakąś wodę. Czy tu się coś leje? Nie, to ja rozlałem. Teraz tu przytrzymam, żeby go odpowietrzyć, słuchajcie. Czyli damy sobie menu. Strzałka w dół. Hot water. Ok. Ciepłe. Kurna, czy ja się kiedyś nie poparzę. Dobra. Słuchajcie, no to próba generalna. Ja tu trochę wody rozlałem, wytrę, bo to jak testujecie ekspres, to ważne jest, żeby było sucho. Wtedy wszystkie wycieki wykryjecie. No to sypiemy garść kawy. Moc na maksa. I lecimy. Słabo ten ekran widać. Na co czekamy? Okej, to taki powolny sprzęt jest. Zrobisz tą kawę? Czy nie zrobisz? Zapnęło. No to się nie patrzcie, że się tak dziwnie leje, nie ma wylewki założonej. Słuchajcie, działa. Działa. I działać będzie. O, widzicie? Ona ma tak mały przelot, że jeszcze długo kapie. To się zapcha. To się na bank zapcha.
Tutaj może wam zademonstruję. Patrzcie się na ekran. Nie trzyma jeszcze zawór wody, słyszę. Jak przekręcę, to się zmienia ikonka, widzicie? Czy mi się zdaje? Czy to zawór wody nie trzyma? Zróbmy jeszcze jedno. O, sprawdźmy. Przekręcam. Mi się zdaje, że zawór wody w środku nie trzyma i z niego paruje. Tak, widzicie? No ale tak, wyciek mamy załatwiony. O to mi chodziło w tym ekspresie, żeby wam pokazać. Ja zaraz ten zawór wody rozbiorę. Pewnie wpadł jakiś kamień. Trzeba ten ekspres odkamienić. Generalnie wyłączyć. Generalnie tak wygląda nieszczelność na zaworze, na elektrozaworze odpowiedzialnym za parę. Ja to wyciągnę. Te trójniki też puszczają. Wymienione cybanty, wymienione uszczelnienie tej końcówki wody. Właśnie, jeszcze póki tu z wami jestem. Już nie będę wam przechylał, bo to w ekspresie teraz jest wszędzie mokro, ale powiem wam, czy jest sucho. Kawki trochę jest, ale nie dużo. No tu jest suchutko, słuchajcie. Niech on sobie zawiśnie na wężyku. Tu jest wszędzie sucho. Przy zaworze jest sucho. I przy trójniku jest sucho. Tyle ode mnie, słuchajcie. Te trójniki padają. To jest częsta przypadłość, tak samo jak rozszczelniają się te... Jeszcze słyszę ten zawór wody, jest nieszczelny. No, ewentualnie będzie go trzeba wymienić, ale to już kilkukrotnie było na kanale. Bardzo często się pojawiają nieszczelności na tych elektrozaworach. W bardziej tych takich wyższych modelach, na przykład właśnie w Seiko Minuta te elektrozawory są 2. One są strasznie drogie, te elektrozawory. Strasznie drogie, więc odkamieniajcie ekspres, bo to kamień wyżera te elektrozawory. Tyle ode mnie, słuchajcie. Grupa na Facebooku, zapraszam. Coraz nas tam więcej, coraz większy tam jest ruch. Czasem jest wesoło, czasem jest na poważnie, ale tak ma być. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i tyle. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Smacznej kawki, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.